W czasach, gdy każdy szanujący się producent motoryzacyjny stara się za wszelką cenę wcisnąć klientom monstrualnego, przerośniętego SUV-a o aerodynamice przydrożnego kiosku, widok klasycznego miejskiego hatchbacka działa na zmysły niczym szklanka zimnej wody w upalny dzień. Renault postanowiło jednak udowodnić, że segment B wcale nie składa broni, wypuszczając na rynek gruntownie zmodernizowane Clio. Ubrane w krwisto-czerwony lakier i wyposażone w nowy, wysoce zelektryfikowany napęd 1.8 Full Hybrid e-Tech o mocy 160 koni mechanicznych, to małe auto obiecuje sportowe emocje rodem z alpejskich serpentyn, nawet jeśli jego naturalnym środowiskiem pozostaną wiecznie zakorkowane, płaskie jak stół miejskie bulwary. To wóz, który z zewnątrz udaje wygłodniałego drapieżnika, ale pod spodem kryje zachowawczy umysł oszczędnego księgowego. Jak to wszystko sprawdza się w praktyce? Postaram się to sprawdzić podczas mojego testu. Zapraszam do oglądania. Doskonale zdaję sobie sprawę, że stylistyka nowego Clio jest mocno dyskusyjna i początkowo sam nie byłem pewny, co o niej sądzę, ale po kilku spotkaniach na żywo z tym autem zaczęło mi się podobać. Warunek? Ładny lakier i jakieś większe felgi, bo w bazie nowe Clio na żywo wygląda raczej średnio. A co wy o nim sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Ale przejdźmy do konkretów, zaczynając oczywiście od bagażnika. Zastosowanie skomplikowanego napędu hybrydowego z potężną armią elektronów zawsze wiąże się z koniecznością pójścia na pewne inżynieryjne ustępstwa, a główną ofiarą baterii trakcyjnej padła w tym przypadku bezpośrednio użyteczna przestrzeń ładunkowa. Kufer francuskiego go-karta wersji e-Tech oferuje dość skromne 309 litrów bazowej pojemności, co oznacza bolesną i bardzo odczuwalną utratę ponad 80 litrów względem tradycyjnych, stricte benzynowych wariantów. Po złożeniu tylnej kanapy otrzymujemy wprawdzie przestrzeń o maksymalnej pojemności 1069 litrów, ale jeśli komuś strasznie zależy na pojemności bagażnika, niech wybierze po prostu większe auto. W tym segmencie nie to jest najważniejsze, a i tak projektanci postarali się wyposażyć swojego malucha w praktyczne dodatki. No i to tyle, jeżeli chodzi o kwestię bagażnika. Teraz zajmiemy miejsce na kanapie. Niektórzy uważają, że nowe Clio przypomina trochę Peugeota 208, Kia Ceed. A co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach, a tymczasem sprawdzamy, co my tu mamy. Po pierwsze Isofix, świetny dostęp, praktyczne klapki, bez uwag, jest bardzo dobrze. No to wsiadam i sprawdzam, ile mam miejsca na nogi. A przy moim wzroście 175 cm nie powinienem mieć najmniejszych problemów i tak jest. Tutaj pod fotelem swobodnie mieszczą mi się buty, przed sobą mam jeszcze sporo miejsca i oparcie fotela jest miękkie, więc wyżsi też nie dorobią się śniegów na kolanach. Nie mamy nawiewów na kanapę, portów USB też nie zauważyłem, więc ratunkiem jest gniazdo 12V. Podłokietnika również brakuje, choć bardzo mi się podoba ta melanżowa podsufitka. Są światełka, a nad głową mam jeszcze całkiem dużo miejsca. Tak jak wspomniałem, wyżsi też sobie tutaj dadzą radę i nie będą narzekać na jakiś brak miejsca czy ciasnotę. Materiały
No tutaj chyba nie ma wątpliwości, jest twardo, ale spasowanie nie ma najmniejszego problemu. To jest segment B, żadne premium, jest ok. Te fotele bardzo ładne, bardzo mi się podobają. Dobra, tyle z kanapy z tyłu. Teraz czas zająć miejsce za kierownicą i sprawdzić, co Renault przygotowało dla kierowcy i pasażera z przodu. Ten lakier dodaje Clio niesamowitego uroku i chyba miałbym wątpliwość tylko z tą butelkową zielenią. Jeszcze rzut oka na kanapę z tyłu i zaraz siadamy za kierownicą. W przypadku Clio wykończenie i materiały mocno zależą od wersji, którą wybierzemy, ale o tym za chwilę. Po wejściu do auta od razu w oczy rzucają się dwa ekrany połączone w jeden spory panel. W poprzednim Clio ekran był ustawiony pionowo, tutaj mamy orientację poziomą i dwa ekrany o przekątnej ponad 10 cali. Mają świetną jakość, płynne animacje, no i usługi Google'a, więc jeżeli ktoś korzysta z Android Auto, to w sumie może przestać. Na konsoli centralnej mamy ładowarkę indukcyjną, a tutaj taką magnetyczną roletkę, pokrywkę na uchwyty na kubki. Nie wiem, czy mi się to podoba. Podobne rozwiązanie było chyba w Jeepie Avengerze. Schowek jest dość głęboki, oczywiście wykończony, niczym nie wykończony, więc wszystko będzie się tam telepać i hałasować na nierównościach, ale to znowu segment B. Schowek przed pasażerem pojemny, duży, również plastikowy, więc będzie hałasował. No cóż, trudno. Jeżeli ktoś chce, to sobie czymś wyłoży, choćby futerkiem. A jeżeli chodzi o futerko i miękkie materiały, to tutaj na boczkach i na konsoli centralnej oraz przed pasażerem mamy taki mięciutki zamszyk, a przy zmianach trybów jazdy możemy sobie ustawić tak, że te kolory również będą nam się zmieniały. A jeszcze w wersji Esprit Alpine to wykończenie przy nawiewach ma taką dziwną strukturę, nie no, to jest kolor taki ombre, trochę jakby zalane benzyną, coś takiego. Animacje na ekranie przed kierowcą są bardzo fajne, miłe dla oka, ale nie wiem, czy troszeczkę nie denerwują, bo przełączanie tych widoków chwilę trwa, bo musimy odczekać tą ładną animację. Jeżeli chcemy coś przełączać szybko, no to może denerwować. Po prawej stronie mamy aż 3 manetki, więc jeżeli ktoś ma szybkie ręce, to może tutaj poprzełączać coś, co nie powinien. No i jeszcze wracając do systemu, jak mówiłem, mamy tam usługi Google'a. Układ menu jest bardzo czytelny. Jeżeli ktoś miał do czynienia z ostatnimi renówkami, nie powinien mieć najmniejszych problemów, żeby sobie tutaj wszystko znaleźć, ustawić. Jest to ładnie poukładane, działa szybko, bez większych zająknięć czy zawieszeń. Nigdy mi się nie zdarzyło, czy to w Clio, czy w poprzednich modelach, w Capturze, w Megane elektrycznej, żeby coś tam się zawiesiło, przycięło. Nie było żadnych problemów. No i w segmencie B kamery 360 stopni z możliwością widoku 3D. No to nie jest taka powszechna i trywialna rzecz. A no i byłbym zapomniał, bardzo doceniam, że zostawiono fizyczne przyciski do sterowania podstawowymi funkcjami klimatyzacji. A jak z jakością wykończenia i wykonania? No sami widzicie i słyszycie, że wcale nie jest tak źle. No i te fotele, kurczę, ale one są ładne. I wygodne przede wszystkim. No i sprawdźmy wreszcie, co kryje się pod maską. Jak już wiemy, jest tam silnik 1.8, wolnossący 4-cylindrowy, który współpracuje z 2 silnikami elektrycznymi oraz baterią trakcyjną. Moc systemowa całego układu to 160 koni mechanicznych, niektóre źródła podają 157 koni mechanicznych, bez znaczenia. Znaczenie ma za to, jak ten układ działa i przede wszystkim ile zużywa paliwa, a tego paliwa zużywa bardzo niewiele. Zresztą przekonacie się sami, bo za chwilę wsiadamy za kierownicę i ruszamy w krótką podróż, najpierw po mieście.
I witam z powrotem za kierownicy Renault Clio w wersji Esprit Alpine z napędem hybrydowym 1.8 Full Hybrid e-Tech o mocy 160 koni mechanicznych. Najpierw pokonamy sobie około 10 km po mieście spokojnym tempem, a potem sprawdzimy, jakie jest średnie zużycie paliwa na tym dystansie. Mamy więc chwilę czasu, to porozmawiajmy o tym aucie, zaczynając jak zwykle od stylistyki, która, no tak jak już wspominałem, nie każdemu przypadła do gustu. Mimo to, pomijając wszystkie uprzedzenia i kwestie gustu, zewnętrzna prezencja najnowszego wcielenia Clio, zwłaszcza w zarezerwowanej dla wersji Esprit Alpine głębokiej czerwieni absolutnej, bo tak to się nazywa w konfiguratorze, potrafi bardzo skutecznie i bez pytania przyciągnąć wzrok na ulicy. Trzeba przyznać, że projektanci z Boulogne-Billancourt, czy jak to się tam nazywa, zafundowali temu miejskiemu klasykowi kurację mocno odmładzającą i trochę wyróżniającą go w segmencie B. O ile poprzednie generacje były takie trochę wygładzone, łagodne, tak tutaj ta kuracja, jak wspomniałem, odmładzająca i unowocześniająca przyniosła nadspodziewanie ostre i drapieżne efekty. Z przodu straszy teraz poszerzony, całkowicie przeprojektowany grill oraz sygnatura świetlna przypominająca przeciętą w połowie strzałę. Nadaje to autu wyrazu drobnego, ale bardzo agresywnego małego chuligana, gotowego na zawołanie wdać się w pójkę pod supermarketem. Całość fantastycznie uzupełniają ciemne 18-calowe felgi aluminiowe o wzorze nawiązującym do trochę motorsportu. Skutecznie wypełniają one niewielkie nadkola i sprawiają, że samochód wydaje się optycznie przyklejony do asfaltu, nie przypominając wozu na kółkach od sklepowej ramy. Wariant Esprit Alpine eliminuje ponadto z karoserii wszelkie tandetne chromowane świecidełka na rzecz matowych, ciemnych akcentów, które po prostu fenomenalnie kontrastują z ognistym czerwonym lakierem. Choć sportowe logotypy na błonnikach i aerodynamiczne dokładki mogą naiwnie sugerować, że auto właśnie wróciło z morderczego bicia rekordów na torze Nürburgring, w rzeczywistości jest to zaledwie mistrzowsko uszyty, wybitnie dobrze leżący dres, który ma za zadanie sprawić wrażenie, że właściciel dba o żelazną kondycję fizyczną. Naprawdę, na żywo to auto prezentuje się bardzo dobrze, ma fajne proporcje. Kurczę, no zaczęło mi się podobać, o ile na zdjęciach wygląda trochę dziwacznie, a i przypomina trochę Peugeota 208, trochę, nie wiem, Kia Ceed. Tak na żywo to wszystko naprawdę dobrze się klei. A zajęcie miejsca we wnętrzu małego Francuza to wejście do świata, w którym pojęcie tak jak minimalizm i wyrafinowanie spotykają się z bezlitosną poprawnością polityczną. W dobie powszechnej walki o planetę świetnie wyprofilowane fotele w wersji Esprit Alpine zostały obszyte w dużej mierze nowoczesnymi materiałami pochodzącymi z recyklingu, które w sprytny sposób połączono z uwielbianą przez fanów szybkiej jazdy przyczepną i miłą w dotyku alkantarą. No faktycznie tutaj nie ma jakiejś rewolucji i jeżeli ktoś już zna modele Renault obecnej generacji typu Austral czy Rafale, we wnętrzu Clio raczej nie znajdzie niczego zaskakującego. Siedzenia oferują naprawdę świetne, wręcz w sumie niewspółmiernie dobre do miejskiego auta trzymanie boczne i zostały wykończone pieczołowitymi elementami w postaci miniaturowych francuskich flag oraz niebieskich przeszyć. Wygląda to naprawdę przyjemnie. Mimo silnych sportowych aspiracji kabina pozostaje miejscem niezwykle przytulnym i absolutnie nie zmusza kręgosłupa do noszenia średniowiecznych tortur podczas dłuższego postoju w betonowym korku. Dłuższa trasa też ok. Po 200 km wysiadam z auta bez jakiegoś bólu w kręgosłupie. Nie byłem w każdym razie połamany. A deska rozdzielcza to z kolei techniczna klasyka współczesnego gatunku z logo rąbu, bo już od kilku, no nie generacji, ale od kilku modeli Renault bardzo uparcie trzyma się usług Google i no dla mnie to jest spory plus, bo to wszystko działa bardzo dobrze i w odświeżonym Capturze, i w Australu, i w Rafale. Naprawdę obsługa tego systemu jest
sporą przyjemnością. Wszystko po prostu działa tak, jak należy, co nie jest takie oczywiste w przypadku innych aut. Przed kierowcą znajduje się bardzo wyraźny matowy wyświetlacz cyfrowych zegarów o przekątnej 10,25 cala, a centralnie zaraz obok, i to wszystko jest połączone w jedną taką szeroką dość ramką, jest ekran troszkę powyżej 10 cali z wspomnianym już systemem multimedialnym OpenAir Link. To wszystko działa bardzo fajnie. Nawigacja działa też płynnie i w zasadzie możemy nie podłączać telefonu, o ile mamy telefon za Androidem, bo to wszystko działa bardzo podobnie. Ok, jeżeli ktoś chce korzystać ze swoich aplikacji typu jakieś tam audiobooki i tak dalej, no to po podłączeniu telefonu będzie działało to lepiej. Nie wiem, czy da się pobrać te aplikacje bezpośrednio do systemu wbudowanego w samochód. Nie sprawdzałem, jakby sprawdzaliście, dajcie o tym znać. Moim zdaniem też bardzo dużą zaletą jest upartość inżynierów w kwestii ergonomii, bo na konsoli centralnej pozostawiono fizyczny, taki nieduży, ale jednak panel z klimatyzacją, z regulacją nawiewów i tak dalej, i tak dalej. Ok, uproszczony, ale jest. A w niektórych autach, żeby zmienić, nie wiem, kierunek nawiewu, trzeba wykonać kilka kliknięć na ekranie głównym, a jeżeli jeszcze właśnie mamy podłączony Android Auto, to czasami trzeba z niego wyjść, wejść w menu klimatyzacji. No, działa to masakrycznie. Tu jest ok. O jakości spasowania już mówiłem, zresztą widzieliście wszystko sami, o przestrzeni i funkcjonalności również. Warto jednak jeszcze wspomnieć o wyciszeniu, bo w segmencie B, co prawda, nie jest to priorytetowe, ale mimo wszystko dla wielu są to auta do wszystkiego, od dojazdów do pracy w mieście, po rodzinne wycieczki na drugi koniec kraju i o ile przy około 100 km na godzinę jest w porządku, zresztą mam nadzieję, ocenicie to sami za chwilę, tak prędkości w okolicach autostradowych generują już spory hałas. Nie jest to jeszcze sytuacja, w której odruchowo zwalniacie, bo pęka wam głowa, ale raczej nie porozmawiamy swobodnie z pasażerami z tyłu. Ale jak wspomniałem, to segment B i wysokie prędkości nie są tutaj środowiskiem naturalnym dla takiego auta. Bo środowiskiem naturalnym jest miasto, a tu liczą się niewielkie gabaryty i oszczędny oraz dynamiczny napęd, więc przejdźmy do tego, co pod maską, a to napęd dość niecodzienny. No dobrze, to tylko hybryda, ale kiedy ostatnio w aucie z segmentu B był silnik o pojemności 1.8, zazwyczaj jest to 1.0, 1.2, co najwyżej 1.5 czy 1.6. Renault doszło do wniosku, że małe pojemności nie są najlepszym rozwiązaniem. No nikt o tym nie mówił, ani klienci, ani dziennikarze, no nikt, żaden. Masakra. Na szczęście Francuzi poszli w porę po rozum do głowy i podczas gdy konkurencja z uporem maniaka montuje w autach miejskich wibrujące trzycylindrowe jednostki wielkości kartonu z sokiem pomarańczowym, Renault zastosowało tu zupełnie nowy, powiększony układ 1.8 R4 e-Tech Full Hybrid czy Full Hybrid e-Tech, nieważne, o łącznej systemowej mocy wynoszącej 160 koni mechanicznych. Obecność wolnosącego czterocylindrowego silnika o pojemności 1,8 litra w niewielkim miejskim hatchbacku brzmi w dzisiejszych zdominowanych przez bezlitosny downsizing realiach niemal jak potężne amerykańskie V8, ale co najważniejsze, na plus wychodzi kultura pracy. Powiew inżynieryjnej świeżości, czy może raczej oldschoolu, który udowadnia, że w segmencie B wciąż jest miejsce na kulturę pracy i odpowiedni zapas pojemności skokowej. Kiedy inni producenci dojdą do tak genialnych wniosków? I to pytanie pozostawię bez odpowiedzi, bo na usta cisną się niecenzuralne wyrazy. Tymczasem sprawdźmy, jak podczas spokojnej jazdy po mieście radzi sobie ten napęd. Średnie spalanie po 10 km wyniosło 4,5 litra na 100 km. Całkiem nieźle? No uwierzcie, da się znacznie niżej. A teraz sprawdzimy sobie zużycie paliwa poza miastem na drogach z ograniczeniem prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Po 10 km sprawdzimy,
jaki jest wynik, a tymczasem jeszcze na chwilę wróćmy do napędu, bo spalinowe serce jest tu nieustannie inteligentnie wspierane przez potężny motor elektryczny i dodatkowy rozrusznik generator. Za spięcie całego tego teatru działań odpowiada innowacyjna Quowa przekładnia Multimode, z której na szczęście usunięto irytujące głośne przerywniki znane ze słabszych, starszych wersji hybrydowych. Jeżeli ktoś lubi czuć, jak to wszystko pracuje, no to nie jest to idealne rozwiązanie, chociaż upieram się, że wciąż lepsze niż CVT z Toyoty. Na twardym asfalcie ten skomplikowany technologiczny koktajl sprawdza się po prostu bardzo dobrze. Sprint od 0 do pierwszej setki zajmuje całkiem nieźle 8,3 sekundy, co przy wciąż stosunkowo niskiej masie auta pozwala na dość bezczelne zostawianie w tyle zdecydowanej większości ociężałych SUV-ów tuż po zapaleniu się zielonego światła. Co jednak najważniejsze dla portfela, ta drapieżnie wyglądająca maszynka w czerwonym lakierze ma apetyt na paliwo mniejszy niż bardzo skąpy gość na darmowym bankiecie. Zresztą w mieście już to widzieliście i tak jak mówiłem, da się zejść niżej w optymalnych warunkach. I jeszcze wracając na chwilę do Toyoty, o ile do niedawna nie było dyskusji, Japończycy bezsprzecznie wygrywali, jeśli chodziło o hybrydy równoległe, tak teraz chyba już nie jest to takie oczywiste. Do wyścigu dołączają także Chińczycy, a oni z kolei świetnie ogarnęli temat hybryd plug-in, oferując realne zasięgi na napędzie elektrycznym sporo powyżej 100 km i łączne przekraczające 1000 km. Wracając do hybryd równoległych, to jeśli ktoś chce jeździć oszczędnie, ale jednocześnie mieć choć trochę frajdy z jazdy, to napęd od Renault z tą dziwną skrzynią wielotrybową będzie lepszym rozwiązaniem niż CVT od Toyoty. Ale może spróbujecie zmienić moje zdanie? Zapraszam do sekcji komentarzy. A jeżeli jeszcze mamy chwilę czasu, bo do celu jeszcze kawałek, porozmawiajmy o pieniądzach, bo decyzja o zakupie auta miejskiego o zaawansowanej technice i z bardzo dobrym wykończeniem i wyposażeniem wiąże się jednak z koniecznością wyłożenia na stół bardzo konkretnej i niemałej sumy pieniędzy. Topowa, usportowiona wizualnie odmiana Esprit Alpine z nowym napędem 1.8 Full Hybrid e-Tech 160 startuje z poziomu grubo przekraczającego barierę 120 000 złotych. Po dorzuceniu tego czerwonego lakieru oraz dodatkowych systemów wspomagających z katalogu opcji bardzo łatwo jest się zbliżyć do rejonu 130 000. No to bez dwóch zdań potężna kwota jak na tak małe auto. Ale za to naprawdę udane. Zresztą spalanie o tym samo mówi. Sprawdźmy, ile Lio zużyło po 10 km drogami podmiejskimi. Wyszło średnio 4,4 litra na 100 km. Wciąż bardzo dobry wynik. I na koniec jeszcze droga ekspresowa. Prędkość 120 km na godzinę. No i dystans 10 km. Sprawdzimy potem, jakie jest spalanie, bo na takich drogach wychodzą wszelkie bolączki hybryd. A jak prezentuje się konkurencja? Bo wybierając zelektryfikowane auto miejskie z segmentu B, warto przyjrzeć się temu, co oferuje rynkowa alternatywa oraz z jakimi kosztami wiąże się zakup takich pojazdów. Chciałem tu od razu zaznaczyć, że rynkowe cenniki ulegają ciągłym zmianom, a podawane przeze mnie kwoty są katalogowe i nie uwzględniają ewentualnych rabatów czy upustów dealerskich. A głównym i najgroźniejszym rywalem Clio pozostaje oczywiście rynkowy hegemon, czyli Toyota Yaris z układem 1.5 Hybrid o mocy 130 koni mechanicznych. Japoński klasyk to wydatek rzędu 115-130 tysięcy złotych. Oferujący sprawdzony i bezobsługowy, choć zauważalnie głośniejszy pod obciążeniem napęd oparty na 3-cylindrowym silniku. Alternatywą z rodzimego francuskiego podwórka jest z kolei Peugeot 208 z układem 1.2 Hybrid 136 koni mechanicznych. Za tego stylowego hatchbacka trzeba zapłacić w salonie około 110 do nawet 135 tysięcy złotych, jednak w tym przypadku mówimy wyłącznie o układzie miękkiej hybrydy MHEV z turbodoładowaniem, w którym wibracje 3 cylindrów są jeszcze bardziej zauważalne. Jest jeszcze bardzo ciekawa Honda Jazz, która jest trochę droższa i ma bardzo przyjemny napęd hybrydowy,
ale przegrywa z Renault pod kątem czystej dynamiki. Na tle tych wszystkich rywali, których ceny oscylują w zbliżonych rejonach 110, nawet 140 tysięcy złotych, Clio ze swoim 160-konnym układem 1.8 jawi się jako propozycja niezwykle konkurencyjna, oferująca najwięcej systemowej mocy, rzadko spotykane w tej klasie 4 cylindry oraz, moim zdaniem, najwyższą kulturę pracy. I choć potężna cena za tę hybrydową przyjemność i wykończenie z alpejskim znaczkiem przyprawia o lekki zawrót głowy, to bez najmniejszych wątpliwości jest to obecnie jedno z najbardziej dopracowanych, racjonalnych i po prostu, moim zdaniem, najładniejszych aut miejskich, jakie można zaparkować w swoim garażu. No i to spalanie po 10 km ekspresówką wyszło 5 litrów na 100 km. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.